Uważam, że to, co jest władowane w jakiś taki wątek bardzo silnego wzruszenia, to musi również zadziałać i po drugiej stronie, przy odbiorcy też. Przed Wami Wojciech Sadlej, jeden z najważniejszych twórców polskiej szkoły tkaniny. Zaczynał w podobnym okresie co Magdalena Abakanowicz, na początku lat 60. Chociaż w trakcie swojej kariery zajmował się m.in. malarstwem sztalugowym i rzeźbą, to najwięcej sukcesów na arenie polskiej i międzynarodowej przyniosły mu właśnie jego tkaniny. Jakieś szczególne materiały, z którymi Pan lubił pracować na przestrzeni lat? Nie. Takie, które miałam pod ręką, to jest raz i te, które wymyśliłem, to jest dwa i wszystkie razem, które się nadawały do wyrażenia mojej prawdy. W momencie nagrywania tego wywiadu Sadlej ma 91 lat. Nagranie realizujemy w ogrodzie jego syna. Specjalnie na potrzeby tego materiału zaaranżowaliśmy wśród zieleni ekspozycję prac artysty z różnych okresów. Ja w tej chwili mnie bardzo ciężko pracować, bo słabo się czuję, ale jeśli mam troszkę siły, to maluję. Maluję małe obrazki i to mi daje satysfakcję. Ciągła praca i radość stworzenia. Jako taka droga tak naprawdę. Tak, jako droga. I to daje satysfakcję. Do rozmowy o twórczości Wojciecha Sadleja zaprosiłem Małgorzatę Ciacek i Gosię Stasz, które rok temu przygotowywały wystawę prac artysty. Jedną z prac, którą pokazaliśmy na wystawie w ramach zeszłorocznego Warsaw Gallery Weekend, była najstarsza tkanina Sadleja, pochodząca z lat 60., zatytułowana Infant. Praca w formie sieci uplecionej z sizalu nawiązuje do wiary chrześcijańskiej. Cała praca, jeżeli spróbujemy rozłożyć jej ikonografię na czynniki pierwsze, no to bardzo w oczywisty sposób nawiązuje do postaci Jezusa Chrystusa. Kolorystyka pracy sugeruje, prawda, ranę, krew wypływającą właśnie prawda, z serca, z boku przebitego włócznią. Co ciekawe, w pracy Sadlej użył dzwoneczków. Policzyliśmy to z kuratorem, z Łukaszem i okazało się, że tych dzwoneczków jest 12, jak 12 apostołów. Dodatkowo praca zatytułowana jest Infant, no a Infant no to właśnie jest następca tronu. Tutaj w domyśle tronu Królestwa Niebieskiego. Z tej wystawy w Olszewskim na Warsaw Gallery Weekend rok temu, tam ta jedna praca była skórzana. Co ona właściwie dla Pana znaczy? Dla mnie skóra to jest wspaniała rzecz. To jest coś takiego, co jest jak gdyby pierwotne zbliżenie człowieka do materii. No to jest ta druga strona człowieka, bo w ten sposób można się wedrzeć do tego człowieka i zobaczyć go. Mi się akurat ta skóra całą bardzo do mnie przemawiał. To jest taka duża instalacja, która wygląda jak skóra, która ocieka krwią, bo ona jest umazana w czerwonej farbie. A jaka jest różnica pomiędzy pracą z jedwabiem a ze skórą? To jest bardzo prosta. Na jedwabiu nie można nic poprawić, a na skórze można. Dużo ma Pan prac na jedwabiu, które się Panu nie udały? Nie mam takich. A, czyli wszystkie się Panu udały. Udały, które, to znaczy udały, takie, które akceptuję. A są prace, których Pan nie akceptuje swoje? Nie ma. I to jest właśnie jakby pokazanie tego jego geniuszu, tego wyczucia artystycznego. I wyczucia materiału. Uderzasz plamą i nie masz możliwości błędu. Nie ma w ogóle takiej możliwości, bo wszystko zostaje. Tak, nie da się nic wymazać, nie da się Zmienić, wyprać, zmyć, a jednocześnie jest to jedna z najbardziej luksusowych tkanin, w związku z czym wymaga mistrzostwa.
Ja nie wiem, czy musiałam być artystą, ale musiałam tworzyć. Ból i radość. Bo tylko to jest w tworzeniu, tak jak przy narodzeniu dziecka. Ból i tworzenie. Czyli dużo w ogóle przyjemności miał pan z tej sztuki w ogóle w życiu. Tak, Myślałem, że to ciężka praca z takimi wielkimi formatami i ciężka, jak ktoś nie rozumie, o co chodzi. Ale jak się ma koncepcję i wie, jak to się robi, to jest wielka przyjemność. To jest wielka przyjemność. Jeszcze raz, po raz trzeci. To jest wielka przyjemność.